Najpierw zajmę się długowiecznością, żeby upewnić się, że będę żył co najmniej 200 lat, a później przejdę do branży kosmicznej. Przez to, że byliśmy razem, ojciec i syn, to zmieniało to zupełnie tą całą podróż. Właśnie byliśmy dla nich jak rodzina. Od razu nas kochali i zapraszali nas do swoich nie tylko laboratoriów, uniwersytetów czy firm, w których pracują, czy klinik, ale do swoich domów. Marek Piotrowski, dzień dobry. Dzień dobry, Michale. Miło tu być. Zacznijmy od tego, kim jesteś i co robisz. Wow, to jest bardzo ciekawe pytanie. Mówię o sobie longevity advocate, czyli po polsku to się tłumaczy jako ambasador długowieczności. Czyli nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem jeszcze, ale chcę sprawić, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało, jak dłużej, lepiej i radośniej żyć. Ale druga ważniejsza rzecz, że chcę dać spotlight na właśnie naukowców, lekarzy, żeby oni mieli więcej atencji, żeby mieli więcej funduszy i żeby mogli przyspieszyć swój research po to, żeby prawdziwa długowieczność była dostępna dla nas w naszym lifetime'ie, a nie tylko dla naszych wnuków. To jest mój cel. Natomiast śmiesznie, ponieważ ja zawsze byłem marketerem, zawsze byłem strategiem i tak siebie dookreślałem. Natomiast zacząłem kręcić film, podróżując dookoła świata. I jak naukowcy mnie przedstawiali sobie jeden drugiemu, to mówili, hey, and this is Marek, the filmmaker. A ja byłem, who's the filmmaker? I jakoś dopiero po jakimś czasie to zaakceptowałem, że okej, stałem się filmowcem. A później w pewnym momencie robiłem jakieś notatki w kawiarni na Bali i podeszła do mnie dziewczyna i się spytała, czy ty jesteś pisarzem? Ja mówię, ja pisarzem? A potem, hej, ale w sumie właśnie napisałem książkę, więc chyba jestem pisarzem. Więc wiele twarzy. Mam nadzieję, że jeśli będziemy żyli wystarczająco długo, to będę jeszcze gwiazdą rocka, znanym sportowcem, lekarzem, astronautą i strażakiem. To tak, to takie krótkie intro. Czyli zyskałeś nowe tożsamości, jednym słowem, a wszystko dzięki twojej podróży do 39 krajów w poszukiwaniu sekretów długowieczności? W sumie 39 krajów i stanów. W sumie było tego trochę więcej, bo jeszcze później po tej rocznej podróży jeszcze jechaliśmy do kilku krajów i stanów po to, żeby stworzyć więcej kontentu. Ale tak, ta podróż, można powiedzieć, że mocno upgrade'owała moje życie i mojego syna. Jestem ciekawy, wiesz, tego momentu, kiedy ty rozmawiasz ze swoim synem i mówisz, słuchaj, jedziemy w ogóle szukać, jedziemy podróżować i szukać tych sekretów długowieczności. Jak to się stało? Jeśli mogę, to zacznę trochę od początku. Wcześniej jeszcze, tak? Jakieś 7 lat temu podróżowałem po świecie i szukałem inspiracji, co mam robić dalej. Bo zawsze pracowałem w marketingu jako strateg, prowadziłem agencję, pracowałem dla wszystkich złych marek tego świata, typu Coca-Cola, Pizza Hut, Burger King, alkohole, tobacco i tak dalej. I szukałem nowego purpose. I trafiłem na taką małą konferencję naukową w San Francisco, która się nazywała Extreme Future Technologies and Forecasting. I tam mówili o technologiach, które zmienią świat na lepszy za 20-30 lat. I dla mnie to był moment eureki, że wow, zwykle ludzie myślą, co będzie za parę lat, za 5 lat. Politycy myślą, co było 5 lat temu. A tutaj ludzie mówią o tym, co będzie za 20-30 lat i inwestują całe swoje życie i majątek w to. I pomyślałem sobie, że też tak chcę. Tak, że też chcę zmieniać świat na lepszy. I tam dużo mówili o longevity, o cryonics i o eksploracji kosmosu. I powiedziałem sobie, okej, najpierw zajmę się długowiecznością, żeby upewnić się, że będę żył co najmniej 200 lat, a później przejdę do branży kosmicznej. Więc to był początek tego. Natomiast trochę czekałem, ponieważ te 7 lat temu to jeszcze ciężko było znaleźć partnerów i ludzi, z którymi można było rozmawiać i tworzyć coś wokół długowieczności. I 3 lata temu mój syn prawie miał 17 lat. I powiedział, tata, za pół roku kończę high school, kończę liceum, więc jestem gotowy na gap year. Możemy jechać. Możemy jechać, tak jak kiedyś mi proponowałeś na rok, dookoła świata. Powiedziałem, hej, super, znaczy mega.
A obok tego, że spędzimy super czas razem i odwiedzimy cały świat i moich przyjaciół dookoła świata, to wykorzystajmy to do zrobienia podróży wokół długowieczności, żeby poznać najlepszych naukowców, lekarzy, ekspertów na tym świecie. A ja później, jak ich poznam, to wybiorę, z kim chciałbym pracować i komu pomóc. Żeby właśnie wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie zbudowania marek komercyjnych do wspomagania biotechu, czy naukowców, czy lekarzy. I taki był zamysł. Od razu wziąłem, jak to jest na filmach, kawałek serwetki i rozrysowałem mapę, gdzie polecimy, gdzie są najważniejsze ośrodki naukowe longevity, bo już powiedziałem. Jak to połączyć jeszcze z surfingiem, z hikingiem i z różnymi wspaniałymi rzeczami, które lubimy robić razem. I tak to się zaczęło. To był ten pierwszy moment. A później potoczyło się to jakoś dalej. Czy twój syn już też wówczas myślał o tym w kontekście długowieczności, czy raczej jako przygody i tego gap year ze swoim tatą? Tak, on myślał o przygodzie i o gap year ze swoim tatą. Głównie o tym, żeby posurfować w fajnych miejscach na świecie. Natomiast potem to się przerodziło w bardzo poważny projekt. Też w sumie dla niego to była, może być, pierwsza praca. Jakoś na 1,5 miesiąca przed podróżą, to chyba było na początku lipca, mój przyjaciel, który był właśnie filmowcem, nadal jest, powiedział do mnie, że powinienem kupić sprzęt, który jest Netflix approved. Ja powiedziałem, ale po co? On mówi, hej, może zrobisz film dokumentalny. A ja powiedziałem, film dokumentalny? Nie. Ale przespałem się z tym za 3 noce, przepraszam. I obudziłem się rano i stworzyłem dokument, który do dzisiaj mam. Co mam zrobić, jeśli chcę zrobić film dokumentalny i serial? Więc sobie to wszystko spisałem i zacząłem kupować sprzęt. Zacząłem kupować sprzęt. Trochę byłem przerażony, ile to wszystko kosztuje. Nie wiem, tak dla porównania, jak kupujesz kartę pamięci do zwykłego aparatu czy kamery, to ona kosztuje 100 zł, a jak kupujesz profesjonalną, to ma 5 razy mniej pamięci i kosztuje 1500 zł albo 2000 zł. Rozumiem. Aparat nie kosztuje 5000 zł, tylko kosztuje 25 000 zł i tak dalej, więc w sumie na sprzęt myślę, że wydałem co najmniej 200 000 albo 250 000 złotych. No ale jak już coś robimy, to robimy na poważnie. I mój syn na 2 tygodnie przed podróżą wrócił z wakacji z mamą i ja mówię, hej Alek, będziemy robić film dokumentalny. My? Kupiłem sprzęt, tak? Tak, on mówi, my film dokumentalny? Nie, ja się na to nie pisałem. Ja nie jestem Dada Longevity Advocate, ty jesteś. Ja mówię, hej. Czy dbasz o swoje ciało? Tak. Czy dbasz o to, co jesz? Tak. Czy dbasz o swoje zdrowie? Jak ćwiczysz? Tak. Mówię, hej, to jesteś biohackerem. Ja jestem biohackerem? Tak, jesteś biohackerem. Jak dowiesz się więcej o długowieczności, rozmawiasz z naukowcami, to potem możesz o tym mówić do swoich rówieśników i staniesz się Longevity Advocate. I to dało mu do myślenia. A potem taki fast forward, 2 tygodnie później jesteśmy w Irlandii na pierwszej dużej konferencji longevitańskiej i on robił wywiady z topowymi naukowcami tego świata obok mnie. Więc to było cudowne. Macie sprzęt, kompletujecie. Rozumiem, że przechodzicie jakiś szybki crash course, jak w ogóle robić ten film, ale w jaki sposób dobieracie te osoby, z którymi chcecie się spotykać? Więc pierwsza rzecz, tak, uczymy się obsługiwać sprzęt, jak gdyby mój przyjaciel nas uczy. Mój syn miał trochę doświadczenia. No ale też kupujemy drona, bo chcemy, żeby to był super materiał, więc mój syn kończy kurs latania dronem, co było dosyć ważne dla naszej podróży. I ja już sporo wiedziałem o długowieczności, jak startowaliśmy w podróż. Nawet kilka miesięcy wcześniej stworzyłem mapę longevity, która była dosyć ważna dla naszej podróży. To, co ja zauważyłem, że jest mnóstwo ekspertów z różnych dziedzin, z różnych stron zajmujących się długowiecznością, ale nikt nie stworzył takiego helicopter view na całość, aby móc to wszystko objąć. A naprawdę to jest dosyć duże pole. Więc usiadłem, zrobiłem tą mapę, dzieląc to na 5 części. Pierwsza część to są podstawy longevity Basics.
Druga część to są biohacking upgrades, czyli już takie upgrade'y, które możemy dodawać z wykorzystaniem nauki, technologii i zaawansowanej medycyny. Trzecia rzecz to już są elementy radykalnego wydłużenia życia, czyli radical life extension, co jest najbardziej kręcące. A potem czwarty element to jest taki most pomiędzy tymi trzema elementami, czyli most czy oś prewencji, która jest mega ważna. To było jedno z większych zaskoczeń podczas mojej podróży. Ale później jest piąty etap, który dla mnie jest szczególnie istotny, jest podstawą mojej misji, czyli zmienianie świata na lepsze, trochę tworzenie nowej przyszłości, nowej kultury z długowiecznością, zdrowiem i radością w to wbudowanymi. Więc stworzyłem to i podczas podróży tak naprawdę wypełnialiśmy luki w tej mapie i rozmawialiśmy z naukowcami, ekspertami, lekarzami, żeby to wszystko rozwinąć, żeby później tą mapę móc przekształcić na coś, co ludzie mogą zrozumieć i przyjąć do siebie. Dlaczego w ogóle tobie zależy na tym, żeby promować tą ideę? Też mniej więcej 6-7 lat temu, szukając ludzi, którzy by się zajmowali długowiecznością czy kosmosem, trafiłem na retreat, festiwal na Bali. Tam myślałem, że poznam fajnych ludzi, a nagle tam wszyscy zaczęli mówić o swoich emocjach, o swoim dzieciństwie. Ja byłem przerażony. Mówię, zabierzcie mnie stąd. W ogóle co ci ludzie robią? Przecież tak o takich rzeczach się nie mówi. Takie rzeczy się chowa pod dywan. I w pewnym momencie Nicole Gibson, która teraz jest dobrą przyjaciółką, powiedziała ze sceny, że mamy siebie pokochać. I dla mnie też była największa herezja, jaką słyszałem. Jak możemy się kochać? My wychowani w kulturze chrześcijańskiej, gdzie musimy siebie cierpieć za wszystkie grzechy tego świata. Tak, poświęcać się. A kochanie siebie to jest bycie samolubnym i tak dalej. Nie mogłem tego pojąć, ale jakoś ona i kilku innych przyjaciół mnie przekonało, że jak pokochasz siebie, to pokochasz też świat wokół siebie i ludzi wokół siebie. I to jest najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. I wtedy podjąłem decyzję, w przyszłym roku postaram się je pokochać. Zacząłem zmieniać swoje życie, zmieniać swój świat. Po kilku miesiącach byłem na takich studiach w Kalifornii, coachingowych z Flow i tam się dowiedziałem o czymś takim jak MDMA-induced therapy, czyli terapia na traumy wspomagana MDMA, która jest numer 1 terapią na świecie, jeśli chodzi o to, żeby wyleczyć się z traum, gdzie ja miałem dosyć dużą traumę z dzieciństwa. I mimo, że dla mnie MDMA wtedy brzmiało wow, to jest narkotyk, to dużo o tym czytałem, i książek, i artykułów, i testymoniali. I postanowiłem, zrobię tą terapię. Jak zrobiłem tą terapię, przynajmniej początek terapii, pierwsze 3 miesiące, to jeszcze siebie nie pokochałem, ale polubiłem siebie i swoje życie i świat dookoła. Potem kolejne 3 lata mi zajęło, żeby móc powiedzieć, że siebie pokochałem. Może to nadal trochę dziwnie brzmi. I jak zrobisz ten krok i tą pracę i siebie pokochasz, i pokochasz świat, to nie chcę, żeby to się kończyło. Tak? I tak naprawdę ta miłość do życia, do tego, co jest wokół nas, do tego, co możemy zrobić, sprawia, że chcesz, aby to trwało jak najdłużej i tego sobie życzę i moim przyjaciołom i wszystkim ludziom wokół mnie i to jest taki mój największy driver. I też, jeśli byś się mnie spytał, co jest najważniejsze dla naszej długowieczności, to powiedziałbym, najważniejsze to jest siebie pokochać. Jak pokochasz siebie, to wtedy też masz wystarczającą siłę i motywacji, żeby priorytetyzować swoje well-being nad wygodą. I wtedy naturalnym jest, że nie będziesz palił, nie będziesz pił, nie będziesz robił żadnych rzeczy, które są dla ciebie złe. Będziesz chciał zrobić wszystko, co jest dla ciebie dobre, żeby dbać o ten swój vessel, jakim jest nasze ciało i wszystko z tym związane i żeby żyć jak najdłużej, jak najzdrowiej i jak najradośniej. Czy po tej twojej podróży, czy możesz powiedzieć, czy to lekarze, naukowcy, czy biohackerzy, kto z tych grup jest najbliżej tego sekretu długowieczności? Parę miesięcy temu na LinkedInie jedna z lekarek, którą też poznałem, Liv Kramer w Szwajcarii. To jest lekarka, która się zajmuje skórą głównie.
napisała, że longevity powinno być prowadzone przez lekarzy i to oni się powinni tym zajmować, a nie bankierzy, marketerzy i tak dalej, i tak dalej. Informatycy. Tak. I bardzo mnie to zdenerwowało. I ja zaraz odpowiedziałem na to, że hej, longevity potrzebuje, jak to się mówi, całej wioski. To tak samo jak lot w kosmos. Jakby ktoś powiedział, że do lotu w kosmos są najważniejsi tylko inżynierowie. Ale do lotu w kosmos potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy finansowania, potrzebujemy ludzi, którzy wypromują ideę, potrzebujemy pilotów, potrzebujemy całej wioski. I to samo jest z longevity. Potrzebujemy naukowców, potrzebujemy lekarzy, potrzebujemy bankowców, potrzebujemy CEOs, CMOs, CTOs, menadżerów, ludzi, którzy to wszystko będą ciągnęli do przodu. Więc to w sumie też jest jednym z moich celów, żeby zainspirować ludzi zewsząd i powiedzieć im, hej, przestańcie pracować dla Coca-Coli, przestańcie pracować dla Procter & Gamble. Zacznijcie pracować w branży, która pomaga temu, żeby ta długowieczność była dla nas wszystkich jak najszybciej. To jest najlepsza branża tego świata. 100% się z tobą zgadzam, bo też jestem za takim podejściem interdyscyplinarnym i też wydaje mi się, że rzeczywiście każda z tych grup mówi pewnie trochę innym językiem, ale na końcu gdzieś tam spotykamy się przy wspólnym stole i okazuje się, że mamy wspólne cele. Więc to bardzo mi się podoba. Wracam jeszcze do twojej podróży. Jestem ciekawy tych najbardziej charyzmatycznych osób, które spotkaliście z synem w trakcie tej waszej podróży. Wow, było ich sporo. Pewnie było dużo tych osób, tak? Tak, to też miałem szczęście, że trafiałem na właściwych ludzi. W ogóle taka krótka anegdota. Jak pojechaliśmy na tą pierwszą konferencję, to był Longevity Summit Dublin w Irlandii, organizowaną przez Aubrey de Greya, który zainspirował większość ludzi, którzy są w branży. Tak. No i tam, jak podchodziłem do tych pierwszych naukowców, to na przykład do Andrei Mayer, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to ona spojrzała na mnie i tak, ale kim ty jesteś? Czemu mam z tobą rozmawiać? Bo wszyscy się spodziewali, że zabiorę ich w kąt konferencji i zacznę filmować iPhone'em i zadawać pytania. Ale później, jak już ich przekonałem, wchodzili do salki, gdzie było 5 kamer, oświetlenie, mikrofony. Byłem ja, mój syn, jeszcze Kamil, który nam towarzyszył przez część podróży, pomagał w filmowaniu. Tak patrzyli i mówili, okej, so this is serious. A później, jak widzieli, jak ja i mój syn zadajemy im pytania i widzieli, traktowali nas jako rodzinę. Gdyby to była... Od razu wchodzili w taką emocjonalną podróż, którą my przeżywamy i chcieli być częścią niej. Więc taka Andrea Mayer to już była jak nasza przyjaciółka czy nasza ciocia. Taki Steve Horvat to był jak nasz wujek, jak nasz kumpel. Czy Brian Kennedy, z którym rozmawialiśmy o wszystkim. Jakby od razu nas kochali. I zapraszali nas do swoich nie tylko laboratoriów, uniwersytetów czy firm, w których pracują, czy klinik, ale do swoich domów. Później, nie wiem, z Liz Parrish spędziliśmy tydzień w jej domu i z jej rodziną w Seattle. Jak byliśmy w Chile u naukowców, to wybraliśmy się z nimi na tydzień na Atacama Desert. Jak byliśmy u Erika Verdun w Kalifornii, to poszliśmy z nim na tor wyścigowy i tak dalej, i tak dalej. Jakby wchodziliśmy z nimi w prywatne relacje i dużo bardziej się otwierali i myślę, że gdybyśmy byli zwykłymi naukowcami, przepraszam bardzo, dziennikarzami, albo gdybym to był tylko ja sam, bez mojego syna, to ta podróż wyglądałaby zupełnie inaczej. Ale przez to, że byliśmy razem, ojciec i syn, to zmieniało to zupełnie tą całą podróż i właśnie byliśmy dla nich jak rodzina. No właśnie chciałem zapytać, co otwierało te drzwi? Po pierwsze, to, że właśnie to wszystko było takie bardzo emocjonalne. W sumie też trochę odpowiadając na wcześniejsze twoje pytanie, to z jednej strony chcę oczywiście, ponieważ polubiłem i pokochałem siebie, to chcę, żeby to trwało jak najdłużej, ale też chcę mieć jak najwięcej czasu ze swoim synem. I mam nadzieję, że ta podróż to była jedna z 1000 podróży, którą wspólnie zrobimy dookoła świata, że tą samą podróż zrobimy za 2 lata, za 5 lat, za 10, za 50, za 100, że będziemy mogli to powtarzać. I w sumie też jak
podczas podróży występowaliśmy na różnych konferencjach w Szanghaju, w Singapurze, w Kopenhadze czy w Hongkongu, to z jednej strony ludzie byli zafascynowani tym, co mamy im do przekazania, czego się nauczyliśmy, jeśli chodzi o długowieczność, ale jeszcze bardziej byli zainteresowani tym, okej, ale to co przeżyliście, jak to wyglądało, jak w ogóle ze sobą wytrzymaliście, czego się nauczyliście wspólnie razem. I później ludzie podchodzili do nas i mówili, hej, ja też chcę zrobić to samo ze swoim synem, też chcę zrobić to samo ze swoją córką, może nie na rok, może na miesiąc, ale byli tym bardzo zainspirowani. Też jak w zeszłym roku, we wrześniu, byłem jednym ze speakerów na konferencji w Londynie, i gdzie już pokazywałem taki teaser produkcyjny filmu, który jest jeszcze niepubliczny, to, nie wiem, to była mała konferencja na jakieś 350 osób, ale co najmniej 200 osób do mnie podeszło i gratulowało i dziękowało, że to robimy i że nie mogło się doczekać całego filmu. Jak się zmieniła wasza relacja? Wow. Bardzo. Jest tak, że my już wcześniej traktowałem swojego syna jak przyjaciela w sumie. Jak miał 5 lat, to powiedziałem, okej, zostańmy przyjaciółmi. Natomiast kolejnym takim boostem do zmiany tej naszej relacji to było też, jak właśnie zrobiłem tą terapię wspomaganą MDMA i otworzyłem swoje serce i zacząłem bardziej pokazywać emocje. Ja sobie pozwalałem płakać, więc mój syn też pozwalał sobie płakać. I to od tamtej pory chyba za każdym razem, jak widzę swojego syna, czy z nim rozmawiam, to mówię mu, że go kocham, więc to też jest cudowne. Natomiast byłem przekonany, hej, mamy super czas, robiliśmy bardzo dużo sportu razem, więc to będzie easy. Ale to było far from easy. No bo byliście też jednak w podróży i mieliście robotę do wykonania. To jest tak, że byliśmy razem 24 godziny na dobę, przez rok, w podróży, lecąc cały czas na wschód. W jednym pokoju hotelowym. Bardzo często też w jednym łóżku, bo taniej było wybrać king size niż twin bed. Nie wiem dlaczego, ale tak było w wielu hotelach. Czasami spaliśmy w samochodzie, w śpiworach. Alek był bez swoich przyjaciół, z którymi normalnie robił x rzeczy. I no, był 17-latkiem. I był w świecie dorosłych, Hormony poważnych naukowców. Tak. I też miał swój pierwszy job. Jakby musiał pracować, też on się zajmował głównie filmowaniem i archiwizowaniem plików, kontaktami z Kamilem, z tym naszym przyjacielem. On oglądał tysiące tutoriali, jak robić film. To była duża odpowiedzialność. Ja nawet sobie nie spodziewałem, nie rozumiałem aż jak bardzo to miało na niego wpływ. Dopiero później sobie z tego zdałem sprawę, więc to nie było łatwe. I dodatkowo każdy nastolatek ma w naturze bunt, tak? To jest naturalne. Ja byłem tylko z nim, to ja doświadczyłem jego buntu, tak? Jak mieliśmy te super czas, co mieliśmy zawsze, ale nagle też mieliśmy te momenty, które były trudne. I ja byłem taki, ale kim ty jesteś? Ale dlaczego? Przecież zawsze byłeś tym, przepraszam bardzo, super grzecznym synem, z którym miałem flow. Skąd nagle ten dark side? Był wybuch emocji, tak? Było dużo wybuchów Kłótnie? emocji. Ja przyznam szczerze, że byłem przerażony. Czy był taki moment, że myśleliście, żeby wracać jednak z powrotem? Dużo było takich momentów, ale że nie wiemy, czy to się uda. I w sumie mój syn był tym, który mówił, hej, tata, uda się. Tak, jak gdyby nie poddajemy się, jakby idziemy do przodu. Ja nawet w pewnym momencie mówiłem, hej, leć do Polski na kilka miesięcy, wyszalej się, wyżyj się na swoich przyjaciołach, na swojej mamie i potem wróć do mnie i będziemy to kontynuowali. Mówię, nie poddajemy się. Idziemy do przodu i przyznam szczerze, że jestem mu bardzo za to wdzięczny. Natomiast taka bardzo ważna rzecz jest, że przez pierwsze pół roku podróży było dużo takich momentów, gdzie się uczyliśmy i było to ciężkie. I on też cały czas próbował pokazać, że jest ode mnie inny. Jako element buntu, co jest naturalne dla młodych ludzi. A ja chciałem mu pokazać, że jesteśmy prawie tacy sami. I też z tego wynikały nasze klesze. I mniej więcej po pół roku, chyba było w Australii, też mieliśmy przesilenie. I on zaakceptował to, że jesteśmy do siebie bardzo podobni. A ja zrozumiałem, że jesteśmy inni.
Czyli nauczyliście się tego od siebie I to był nawzajem. moment, kiedy zaczął być taki wspólny flow. Więc to był taki duży przełom i jestem bardzo za to wdzięczny. I wiadomo, że nadal się zdarzają trudne momenty pomiędzy nami, ale miłość jest do potęgi w porównaniu z tym, co było wcześniej. Ale druga rzecz, to w sumie była dla mnie największa nauka, większa nawet niż całe to longevity, które było po drodze, to było resilience, które możemy do tego też wrócić, jest jedną z ważniejszych rzeczy w longevity, ale często jak mieliśmy jakieś spięcia, no to ja byłem ten, mówił, okej, musimy dzisiaj wieczorem usiąść, albo jutro rano, Retrospektywa. przegadać, czemu to było, żeby to się więcej nie wydarzyło. Very serious. Lesson learned. I jak ten czas, zanim porozmawialiśmy, no to ja w głowie oczywiście jak to ja mówię, mój wewnętrzny Woody Allen nawalał mi w głowie, hej, to pewnie twoja wina, jest twoim lustrem. Pewnie zanim się jeszcze schilowałeś, to on widział to w tobie i teraz to powtarza i tak dalej, i tak dalej. Mhm. A on zwykle 15 minut, 20 minut zachowywał się, jakby się nic nie wydarzyło. I mniej więcej też w tym momencie w Australii, po jakimś kryzysie, postawiłem, że będę robił tak samo. Że hej, jeśli jest dwóch ludzi, którzy się kochają, wiadomo, że chcą dla siebie jak najlepiej, to, że mają spinę, że coś się złego wydarzyło, to na pewno nie jest zła intencja. I po co to wszystko roztrząsać, olać to, Idziemy dalej. jedziemy dalej. Oczywiście, jeśli są jakieś wielkie rzeczy, no to trzeba przegadać, ale 90% rzeczy można odciąć. I to była największa nauka dla mnie w tej naszej podróży. Myślę, że dla mojej romantycznej partnerki to na pewno jest duży podarunek od mojego syna. To, czego się od niego nauczyłem. Twój syn mieszka w Amsterdamie, ty jesteś obywatelem świata. Jestem ciekawy teraz, jak z tęsknotą po takiej długiej podróży i tym, czasie takim razem. Tak, mój syn studiuje w Amsterdamie i kocha to miejsce. Ja wybrałem Lizbonę. W sumie niedaleko. Jak gdyby po podróżowaniu dookoła świata Europa się wydaje po prostu jednym dużym krajem, w którym jest wszystko. Jest to trochę jakby to było inne miasto obok. Natomiast jesteśmy w kontakcie telefonicznym, jeśli nie codziennie, to co drugi dzień. Czy coś koło tego. I jesteśmy dla siebie wspólnymi przewodnikami. Jak gdyby ja wspieram jego, on wspiera mnie i oczywiście nie mogę się doczekać, aż odwiedzi mnie w Lizbonie, albo ja go odwiedzę znowu w Amsterdamie. Ale jesteśmy bardzo, bardzo blisko siebie cały czas. Który z krajów w kontekście longevity wywarł na was największe wrażenie? Jest dosyć tricky pytanie. Który z krajów w kontekście longevity? Jest kilka takich epicentrów longevitańskich. A może który was zaskoczył? No bo wiadomo, że Stany, kolebka, tak? Natomiast tak. Singapur też tam dużo się dzieje. Jestem ciekawy, czy gdzieś coś było takiego, co było bardzo wyróżniające się. Tak, oczywiście Stany, czyli Boston, Kalifornia, Nowy Jork. To jest epicentrum naukowe longevity. Drugim jest Singapur. W Chinach nigdy nie wiadomo, co się dzieje. Nad czym pracują i czy to, nad czym pracują, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Byliście w Chinach też, tak? Tak. Byliśmy w Szanghaju. To też zrobiło duże wrażenie na nas. Możemy o tym chwilę porozmawiać. Natomiast wiadomo, są blue zony, które są takim miejscem ja to mówię, że to nie jest longevity, to jest graceful aging, czyli jak to przetłumaczyć na polski? Wdzięczne starzenie. Wdzięczne starzenie się. Tak bym to nazwał, że to są blue zony. Natomiast największym zaskoczeniem był Londyn. Przyznam szczerze, że podróżowaliśmy dookoła świata i ten Londyn był na końcu. W sumie ja sam tam już poleciałem, bo akurat wtedy Alek miał chwilową przerwę ze swoimi przyjaciółmi tuż przed studiami i później znowu się zjednoczyliśmy w Sardynii i w Kopenhadze. Londyn ma mnóstwo naukowców i badań nad longevity, nad starzeniem się. W samym Cambridge jest ośrodek, gdzie jest chyba 300 czy 400 naukowców, którzy się tylko tym zajmują. Jest mnóstwo programów, które to wspierają, mnóstwo startupów.
Przyznam szczerze, że trochę UK odłączyło się od Europy, ale jest najbardziej zaawansowanym ośrodkiem, jeśli chodzi o longevity w Europie i tak, to mnie bardzo zaskoczyło. Czy na tej mapie była Polska? Wpadliśmy do Polski na samym końcu. Tutaj też jest jak gdyby Longevity Center, które odwiedziliśmy. Jak gdyby Joanna Bench, którą poznałem już wcześniej, napisała do mnie: hej Marek, podróżujesz dookoła świata, musisz wpaść do naszego Longevity Center. Ja powiedziałem: okej, wpadniemy, ale obok tego, że też nam zrobicie całe badania, to chciałbym, żebyście zrobili też całe badania Kamilowi, naszemu przyjacielowi i operatorowi, filmowcowi, który podróżował z nami, żeby on też tego doświadczył. I też chciałbym porozmawiać z twoim partnerem, książę Michael von Liechtenstein, bo jakby wiadomo, to też jest ważne dla ludzi, że w longevity wchodzą różni ludzie tego świata i zwykli zjadacze chleba tacy jak my, naukowcy, biznesmeni, ale że też ludzie właśnie arystokraci, miliarderzy i tak dalej, żeby to też pokazać. I ona się zgodziła i więc przylecieliśmy do Polski, przeszliśmy przez całościowe badania, poznaliśmy cały team i to było bardzo ciekawe. I też wtedy w TVN, Dzień Dobry TVN też nas zaprosiło, żebyśmy o tym porozmawiali, więc to było takie fajne zakończenie takiej głównej części podróży tego roku razem, roku z kawałkiem. Później jeszcze polecieliśmy w kilka miejsc, między innymi do Bostonu, żeby spotkać w sumie najważniejszego naukowca w świecie longevity, czyli George'a Churcha. Później, chwilę później też polecieliśmy do Kalifornii, żeby porozmawiać głębiej z Peterem Diamandisem czy z Vittorio Sebastiano. Więc jeszcze mieliśmy dodatkowo kilka podróży. Ale Polska była takim momentem zakończenia tej głównej części. A patrząc na perspektywę tych badań diagnostycznych, które przechodziliście w różnych miejscach, to czego się nauczyliście o sobie? Tak jak pytałeś się o zaskoczenie, które miejsce było takim zaskoczeniem dla nas, to największym zaskoczeniem dla mnie było, jeśli chodzi o longevity, prewencja. Tak jak mówię, prevention is a king. Że wszyscy wiemy, że trzeba się badać, że trzeba sprawdzać to, tamto i tak dalej. Ale nikt tego nie robi. Tak? Jak gdyby szczególnie ludzie, którzy czują się zdrowi. Tak jak ja. Zdrowo się odżywiam, ćwiczę, czuję się dobrze, nie choruję. Po co mam robić badania? Zrobię za tydzień, zrobię za miesiąc, zrobię za rok, zrobię za 2 lata. Odkładamy to w nieskończoność. A choroby, które nas najbardziej zabijają, tak? Czyli choroby serca, choroby neurodegeneratywne, cukrzyca czy nowotwory, one się w nas rozwijają przez 20-30 lat często. Tak? I mimo, że prowadzimy zdrowy tryb życia, one mogą się już rozwijać. I nierobienie badań jest najgorszą głupotą, jaką możemy zrobić. Tak? Ja byłem jednym z tych ludzi. Odkładałem to w nieskończoność i w sumie dopiero podczas tej podróży, wiadomo, odwiedziliśmy kilka topowych klinik na świecie, które nas przebadały od stóp do głów. I jestem za to mega wdzięczny. I wiem, mój syn miał 18 lat, więc to były takie dla niego pierwsze wielkie badania, co też jest ważne, żeby zacząć jak najwcześniej. Ale on teraz może takie badania robić sobie raz na 2, raz na 3 lata. Ale w naszym wieku, kto oczywiście jest nadal bardzo młody, to już jest czas, że takie całościowe badania musimy robić co najmniej raz w roku. A ile ty masz lat? 49. A ty? A biologicznie? A ty? Ja mam 39, w tym roku 40. Okej, no to gratuluję. Więc powinniśmy takie badania robić co roku. I przyznam szczerze, podczas jednej z konferencji, na której byłem, było w Porto, i to była konferencja głównie dla farmaceutów. I właśnie opowiadam im, czego się nauczyłem, prezentuję tą mapę długowieczności. Notabene, jeśli ludzie są zainteresowani i chcieliby
tą mapę sobie ściągnąć i obejrzeć, to jest dostępna na mojej stronie livebeyond.world. Zapraszamy, będą linki na pewno w opisie odcinka. Tak, bardzo, bardzo polecam, bo naprawdę to jest tak, że patrzy się i tak, okej, now I see everything. Tak? To jest trochę tak jak Neo w Matrixie, jak sobie włożył tą rurę w szyję i powiedział I know kung fu. Teraz jest trochę taka mapa longevity w szyję, now I know longevity. Mówisz, że warto zacząć jak najwcześniej. Twój syn zaczął jak miał 18 lat. Dlaczego to jest tak ważne, żeby zacząć aż tak wcześnie? Więc to jest tak. Tak naprawdę, też to jest temat na kolejny film, który chciałbym zrobić, że longevity starts before you're born, czyli długowieczność zaczyna się jeszcze zanim się urodziłeś. I w tym filmie chciałbym pokazać, jak matka i ojciec przygotowują się do poczęcia dziecka, jakby jak mają o siebie dbać, po to, żeby to było najlepsze dla długowieczności dziecka. Później ciąża, przejście przez ciążę, a później chciałbym podróżować dookoła świata, tym razem z małym dzieckiem, z żoną i do naukowców, którzy się zajmują zdrowiem kobiet i dzieci. Uważam, że to jest super. Bo tak, jakby to, w jakim środowisku żyją rodzice, jak się odżywiają, jak ćwiczą, to powoduje zapisy epigenetyczne, które przechodzą na dziecko. Tak. Później dziecko się rodzi, jak gdyby wszystko, co robi, ma wpływ na epigenetykę i na to, jak szybko się starzejemy i jak zużywamy swoje ciało, organy. Ale oczywiście longevity to nie jest tylko ciało, ale to też jest umysł, to też jest serce. I to, jak dziecko się rozwija i rośnie, ma ogromny wpływ później na całe jego życie. No, te duże kliniki longevity dopiero jak dziecko ma 18 lat, to mówią, ok, to już możemy zrobić całościowy panel badawczy i nawet jeśli wszystko wychodzi w miarę okej, tak, u większości ludzi, ale mamy ten baseline, tak, jakby od czego zaczynamy. I Norma referencyjna. Później możemy się do tego odwoływać. Natomiast zaskakująco taki 18-latek może mieć mnóstwo problemów. Zresztą jeden z lekarzy mówił, że jeśli są ofiary wypadków motocyklowych, to nagle znajdują miażdżycę w krwiobiegu takich młodych ludzi, czy x różnych chorób, które już się zaczynają rozwijać. Tak jak mówiłem, te choroby rozwijają się po 20-30 lat wcześniej, więc warto to sprawdzić, warto to wykryć w stadium 0, gdzie możemy to szybko ogarnąć, niż w stadium 1, 2 czy 3, gdzie wymaga to milionowych inwestycji w nasze zdrowie i nie wiadomo, czy się uda. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast, tak jak mówię, to też jest serce i ciało. Młodzi ludzie, nastolatkowie mają ogromne problemy psychiczne. Tak? Zaczyna się o tym mówić, social media i tak dalej, ale to nie wszystko. Jest mnóstwo problemów, jest mnóstwo depresji i ci ludzie potrzebują guidance. I też jak idą do takiej dobrej kliniki longevity, to nie jest tylko sprawdzenie, hej, jaki masz blood biomarkers, albo jaki masz full body MRI, albo jaki masz DEXA scan i tak dalej. Ale to zwykle też jest przejście testów psychologicznych, gdzie też wychodzi, hej, czy jesteś samotny, czy nie jesteś samotny, co wpływa. Jak gdyby wiemy, że longevity to jest mnóstwo różnych triggerów, które powodują zmiany w naszym życiu i akurat jeszcze raz wrócę do tych depresji, do traum, które się pojawiają w naszym życiu. Jest tak, że to chyba Oliver Zolman, czyli główny lekarz Briana Johnsona, powiedział podczas naszego wywiadu, że jeśli masz depresję, to tak jakbyś palił 20 papierosów dziennie. To jest taki ogromny wpływ. I jak też rozmawiałem z Nickiem Bruce'em, to chyba było w Palm Springs w Kalifornii i rozmawialiśmy właśnie o terapiach wspomaganych MDMA i jak gdyby z czego to wynika, jak gdyby depresja, trauma, starzenie się, longevity, to wygląda tak, że jeśli mamy traumę, jeśli mamy depresję, to powoduje ciągły, podświadomy stres na cały nasz organizm. Ciało, serce, umysł. A ciągły stres powoduje zapalenia. A zapalenia... Inflammaging. Dokładnie. A zapalenia powodują starzenie się komórek i powodują choroby. I to sprawia, że się starzejemy szybciej. Teraz w momencie, kiedy właśnie, czy to z plant medicine, czy to z somatic therapy, która też jest genialna, możemy o tym porozmawiać kiedyś, nagle zdejmujemy ten ciągły stres. Jak nie ma depresji, nie ma traumy, ściągamy ten stres, ściągamy chronic inflammation
i nagle nie chorujemy, czujemy się lepiej i żyjemy dłużej. Także mimo, że wydaje się, że ten młody człowiek to jest invincible, niezniszczalny, to hej, im więcej narzędzi dostanie w tym młodym wieku, tym lepiej. Wczoraj miałem rozmowę z moim synem, który jest bardzo świadomy, mieszka w Amsterdamie i nie pije, nie pali, dba o swoje zdrowie i tak dalej. I on mi mówi, hej, tutaj ja sobie zdaję sprawę, że zdążyłem swoje ciało już trochę zniszczyć wcześniej, przed tą podróżą, jak byłem tym nastolatkiem. Próbowałem tego. I tak hej, już sobie zdaję sprawę, że to trochę będzie miało wpływ na moją przyszłość. Mówię, hej, synku, let's not over-exaggerate. Tak? Jak gdyby też trzeba pewnych rzeczy w swoim życiu spróbować. To też jest bardzo ważne. Super, że jesteś świadomy i że tego nie robisz. Jeśli będziesz mógł sprawić, że twoi rówieśnicy i więcej ludzi w twoim wieku też zacznie żyć zdrowiej i pełniej, to jeszcze lepiej dla tego świata. Marku, w listopadzie widzimy się na Elevate Health and Longevity Summit. Yeah! Czy możesz już zdradzić, czego się możemy spodziewać? To wszystko zależy od organizatorów. Myślę, że da się coś załatwić. Dla mnie mega ważne jest to, żeby wspierać całą branżę. Więc też jak napisałem swoją książkę, której premiera w Polsce będzie za chwilę w maju w Empiku, to ta książka opiera się na 70 wybranych przeze mnie wywiadach z topowymi naukowcami, lekarzami, ekspertami. Więc ja nie mówię, hej, jestem Marek Piotrowski, wiem wszystko. Ja mówię, jestem Marek Piotrowski i znam ludzi, którzy wiedzą bardzo wiele. Tak. I bardzo mi zależy na tym, żeby dać ten spotlight na tych ludzi, pomagać im się rozwijać, więc też jak będziesz czytał książkę, to jak wprowadzam nową postać, typu George Church, to obok jest jego ilustracja i QR code, który prowadzi do strony, gdzie jest więcej materiałów związanych z George'em Churchem, czy wywiadów. I jest też link do wspierania jego researchu. To samo wchodzi inna osoba i też to jest, więc dla mnie to jest mega ważne, żeby to było nie o mnie, ale że ja wspólnie z innymi ekspertami, więc też jeśli pozwolisz, to jeśli będę wychodził na scenę tutaj w Polsce, to chciałbym wyjść na scenę z innymi naukowcami, ekspertami, jednymi z najlepszych na tym świecie, żeby wspólnie dać ten przekaz. Tak? A im większy show będziemy mogli wokół tego zrobić, żeby pokazać, że to jest fun. Bo naprawdę longevity, długowieczność, dla wielu ludzi wydaje się, że to jest wyrzeczenia. Tak? Jak patrzymy na takiego Briana Johnsona, to jest kurczę, przerąbane. Nigdy bym nie chciał tak żyć. Wstaje o 4:30 tak, i optymalizować się orka, tak? każdy centymetr swojego ciała i badać swoje wzwody i strumienie plemników wypadające podczas i tak dalej. Ja bym tak żyć nie chciał. Natomiast uważam, że dbanie o siebie, dbanie o swoją długowieczność to może być fun. Więc ja też po tej całej podróży, przepraszam, jeśli będę mówił trochę po polsku, ale mówię, że będę mówił trochę po angielsku. Longevity is a game. Tak? Czyli longevity to jest gra. Każdego dnia podejmujemy x wyborów, które nas albo prowadzą do wydłużenia naszego życia, albo do jego skracenia. Teraz musimy poznać zasady tej gry i zacząć grać. I wygrywać. That's it. Tak? Oczywiście pewnych rzeczy musimy się nauczyć, trochę to potrwa, zanim będziemy mieli zdrowe nawyki, ale można to potraktować jako grę, więc też jak książkę napisałem jako grę. To jest pierwszy etap, to jest drugi etap. Tutaj mamy jakieś recovery kits, tutaj mamy boosts, tutaj mamy upgrade'y. W każdej grze możemy troszeczkę przegrać, tak? Być może mamy kilka żyć. Ale też możemy jak gdyby się zregenerować. Tak? W ogóle taki holy grail longevity to jest to, żebyśmy się odmładzali. I przyznam szczerze, że na to liczę, że już teraz jeszcze spowalniamy to starzenie, ale zaraz będzie... Czy David Sinclair zreprogramuje nasze komórki? Jest jedną z osób, które będą te nasze komórki reprogramować. Tak, to się nazywa częściowe reprogramowanie epigenetyczne i to jest dla mnie jak na razie największa nadzieja tego longevity. Szczęśliwie nie tylko David się tym zajmuje, ale też kilku innych naukowców. I
tak aby to wytłumaczyć, to chyba parę lat temu, czy to było 5, czy to było 10 lat temu, pan Yamanaka z Japonii, jak wskazuje nazwisko, odkrył coś takiego jak reprogramowanie epigenetyczne i że tak naprawdę możemy zmienić stan naszej komórki tak, żeby się stała wręcz komórką Do baby komórki, embrionalną. jak to powiedziała Dorota Komar u mnie w podcaście. Tak. Natomiast, że potem jest to częściowe, że możemy cofnąć to do odpowiedniego momentu. Oczywiście problemem jest to, żeby cofnąć to równomiernie w całym ciele, bo inaczej byśmy stali się zbitkiem dziwnych komórek. Natomiast tak, to reprogramowanie epigenetyczne jest super. Mam nadzieję, że do tego dojdzie i tak jak ja mówię, że to radykalne wydłużenie życia to nie jest takie totalne science fiction, że my już bardzo dużo wiemy. Tak? I teraz tylko musimy to przetestować, rozwinąć, żeby to działało. I takim kulminacyjnym momentem naszej podróży to było spotkanie z George'em Churchem, z którym próbowałem się spotkać przez pół roku albo więcej. I Aubrey de Grey do niego pisał, i Liz Parrish do niego pisała, i jeszcze kilku innych naukowców w moim imieniu pisało: hej, George, spotkaj się z Markiem i z Alkiem, spotkaj. A on nie odpowiadał, jego asystentka nie odpowiadała. I w końcu już po tej naszej głównej części podróży zobaczyłem, że jest konferencja w Bostonie, Biomarkers of Aging, i że tam będzie George Church. Więc napisałem do organizatorów, z którymi też się zaprzyjaźniliśmy. Powiedziałem: hej, zaproście nas. Więc nas zaprosili z całą ekipą filmową. No i podchodzę do organizatorów, mówię: okej, no to chciałbym, żebyście umówili mi spotkanie z George'em Churchem. O nie, to musisz sam. Mówię: ale jak to? Nie, bo on w ogóle nie odpowiada na nasze maile, nie odpowiada na nasze telefony, tylko jeden z profesorów na Harvardzie tak naprawdę się z nim kontaktuje i do niego George odpisuje. Więc musisz sam podejść. Więc dobra. Miał swój wykład, jeszcze był w masce, więc myślę sobie: o kurczę. No pewnie jest chory, po prostu nie spotka się z nami, nie będzie rozmawiał, ale idę do niego. Mówię: hej, jak będzie już koniec wykładu, to jakbyśmy mogli pójść, zrobić wywiad. Jestem tu ja, syn, film. Dobra. Więc koniec wykładu George'a Churcha, tłum przy nim, bo on ogólnie nie podróżuje, z nikim się nie spotyka, więc wszyscy się zjechali na tą samą konferencję. Tak, żeby pogadać z George'em Churchem i tam wszyscy mówią: hej, tu ci dam udział w mojej firmie, jakbyś mógł zostać członkiem rady, founderem i tak dalej. Mówię: okej, ale ja muszę tu iść na wywiad z Markiem i z Alkiem. I też idziemy do tej salki, to było 2 piętra wyżej. Ja mówię: nie jadę windą. Po prostu wbiegł po schodach, więc w tej masce myślę sobie: okej, to jest całkiem dobrze z nim. I potem, tak jak wszyscy, pokochał nas, w ogóle zdjął maskę, dał nam huga po całym wywiadzie. Przepraszam za taki krótki wstęp, możesz później to zedytować. Ale to dla mnie ciekawe, nie będziemy nic wycinać. Dla mnie to był taki bardzo ważny element i wywiad oczywiście był dosyć długi. Najważniejsze pytanie, mówię: hej, George, zawsze mówiłem swojemu synowi, że jak będzie w swoich latach 30, to będziemy wyglądali i czuli się jak bracia. Czy to będzie możliwe? On spytał się: za ile lat? Mówię: no, za 20 lat. On powiedział: hej, za 20 lat nie mogę odpowiedzieć na to, jakie wpływy będą miały market forces, siły rynkowe, a nie co zrobią rządy, but the science should be there. Tak? Czyli nauka powinna dać radę. Nauka dowiezie. Powiedział oczywiście: okej, mam nadzieję, że nie skupimy się na wyglądzie, ale tak naprawdę na zdrowiu wewnętrznym i na naszych komórkach, na organach i tak dalej. Ale tak, będziecie mogli wyglądać i czuć się jak bracia. I jak George Church to mówi, to mu wierzysz. Tak? Gdyby George Church, tak aby go przedstawić, to jest naukowiec, który robi bold statements, ale je dowozi. Tak? Ma pod sobą 200 naukowców na 2 piętrach w Harvardzie, w Bostonie. Pracują nad wieloma szalonymi projektami, bardzo dużo nad genetyką. On jest nazywany ojcem genetyki. I wierzę, że on to dowiezie. I oczywiście było mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Między innymi on na swoim wykładzie mówił o problemie finansowym, tak? Że teraz te terapie genetyczne
w większości kosztują miliony. Są oczywiście terapie takie prolongevitańskie, które kosztują, nie wiem, 150-200 tysięcy dolarów, co nadal jest dużą kwotą. Więc mówię, hej, George, no to jak sobie z tym poradzimy? Tak? No, jakby chodzi o to, żeby to było dla wszystkich. On powiedział, Marek, nie po to wszedłem do świata longevity, żeby odmładzać miliarderów. Jestem tu po to, żeby to było dla wszystkich. Plus jest taki, że te terapie genetyczne są teraz bardzo drogie, bo one są na rzadkie choroby. Tak? Robi się dla wybranych osób, bo FDA, czyli ten taki organ zatwierdzający terapię, nie pozwala na razie na masowe terapie genetyczne. Tak? Trzeba jechać do innych krajów, do Meksyku, na Bermudy i tak dalej, żeby to robić, czy do Tajlandii. Więc ponieważ są to na choroby rzadkie, są drogie. Ale powiedział, że jeśli chodzi o terapie genetyczne na longevity, no to starzenie się jest chorobą najbardziej popularną na świecie, jeśli tak można powiedzieć. 80% ludzi umiera z powodu ze starości. Tak? Więc to nie jest choroba rzadka. To jest choroba masowa. Więc powiedział, że to będzie tak samo jak ze szczepionkami na COVID. Tak? Gdzie wzięło je 6 miliardów ludzi i kosztowały one po $20. Tak? A w produkcji, nie wiem, $1. I że tak samo będzie z terapiami genetycznymi na długowieczność. Że będą kosztowało kilka dolarów i wszyscy będą mieli je w zasięgu ręki. Więc to też jest dla mnie mega ważne, ponieważ też częścią mojej misji jest pokazanie, że właśnie longevity it's for everyone, czyli jest dla wszystkich, a nie tylko dla szalonych miliarderów w pomarańczowych okularach, którzy mierzą swoje erekcje. A druga rzecz, że będzie właśnie dostępny dla wszystkich, że to nie jest science fiction, tylko to jest coś, co jest już tutaj. Tak naprawdę większość terapii czy zmian, które możemy zrobić w swoim życiu, które mogą nam dodać 20-30 lat, jest dostępnych niemalże bezkosztowo. A te radykalne elementy też będą dostępne dla nas, więc... A trzecia rzecz, że to może być fun. Tyle. Co cię łączy, a co cię dzieli z Brianem Johnsonem? Ja zawsze mówię, że Brian Johnson jest moim nemesis. Czyli on robi wszystko to, czego ja bym nie chciał robić. Albo, że jest postrzegany tak, jak ja bym nie chciał być postrzegany. Czyli z jednej strony on robi wszystko wokół siebie, a ja chciałbym robić wszystko, żeby wspierać innych. Jak czytałem jego wywiad w Wired chyba i on powiedział, że gdyby ktoś mu oferował $1 miliard albo fame, to wybrałby fame. Ja nigdy bym nie wybrał fame. Ja bym wybrał $1 miliard po to, żeby zainwestować w rozwój nauki. Więc to jest główna różnica. I druga rzecz, może jeszcze ważniejsza, to jest to, że dla mnie longevity to jest dłuższe życie, zdrowsze, ale też more joyful. Tak? Czyli takie, gdzie żyjemy w pełni, mamy więcej radości. I to jest podstawa wszystkiego dla mnie. Tak? Jakby dłuższe i zdrowsze życie bez radości nie ma sensu. A jak spojrzymy na Briana, to... Health span, joy span? Tak można powiedzieć. Więc myślę, że są takie dwie główne różnice. Ja nadal mam nadzieję, że Brian zmieni swoje podejście i ta radość też będzie ważna i że też pomyśli o innych. I też kolejna rzecz, to trzecia, już wystarczy, że on wszystko bada, testuje na sobie. Czyli to jest badanie naukowe, gdzie n równa się 1. Tak. I to nie ma sensu. To główny zarzut do niego. Tak, to totalnie nie ma sensu, bo już jakby chociaż skoro ma tyle pieniędzy, jak mówi, to niech zrobi, żeby n było 100, żeby n było 200, żeby jak on by powiedział, hej, chcę 100 ochotników, żeby dołączyli do mojego projektu, będziemy wszystko badali i tak dalej, przecież miałby mnóstwo chętnych. Tak? Zaprosił 3 ostatnio do programu za $1 milion. Dadzą, tak. Czemu nie 100? Tak? I to też niech to nie będą tylko 3 bogate osoby, które mogą sobie pozwolić na $1 milion, ale niech to będą osoby z różnym backgroundem społecznym i tak dalej. Tak jak też jeden z filmów, które chciałbym bardzo zrobić, bo już w sumie zostałem filmowcem. Jesteś filmmakerem teraz, tak? Ja jestem filmmakerem. To chciałbym to nazwać Longevity Games i zaprosić 15 naukowców, z którymi już rozmawiałem,
żeby byli taką radą programową, czy takim management board i wybrać 7-9 osób ze świata, różna płeć, różny kolor skóry, różny status społeczny Wiek. i przez pół roku ich optymalizować. Tak? Z najlepszą kliniką, sports center, nutrition center, meditation center i tak dalej. Przepraszam za moje angielskie wstawki, ale jak powiedziałeś, jestem człowiekiem świata. Najwyżej dodamy przypisy. I żeby ich optymalizować, ale żeby to byli różni ludzie. I właśnie też kolejna rzecz, chciałbym, żeby to było w tak zwanym otwartym protokole. Czyli żeby wszyscy naukowcy tego świata mieli dostęp do wszystkich danych tych osób, które będą częścią projektu. Czyli trochę takich jak open source. Dokładnie tak. Taki Technologii. open sourcing, żeby to dawało coś do nauki. Tak? Że to nie jest tylko ja i ja, tak? Tylko że to jest dla wszystkich. I teraz też nawiążę, przepraszam bardzo, że dotykam tego wspaniałego mikrofonu, do mojej rozmowy z George'em Churchem. Ja mu powiedziałem, hej George, chciałbym zrobić jedną z tych terapii genetycznych, między innymi tych, nad którymi pracujesz. Czy to będzie follistatin gene therapy, czy to będzie clothotherapy, czy to będzie PGC1 alpha. Chcę to zrobić. I spytałem się, czy ty byś zrobił? I zadawałem to pytanie wielu naukowcom, były różne odpowiedzi. I on powiedział, zrobiłbym, jeśli byłoby to częścią clinical trial, czyli badań klinicznych. Tak. Bo wtedy jedna rzecz, byłbym pewny, że to jest wszystkie safety protocols, ale druga rzecz, że to by się przyczyniło do rozwoju nauki, a nie byłoby tylko dla mnie. Bardzo mi się spodobała ta odpowiedź. Tak? I trochę nawiązując właśnie do tych różnic, to myślę, że to jest to. Więc tak, chciałbym zainspirować jak najwięcej ludzi, żeby byli częścią tego, ale też, żeby mogli z tego wszystkiego korzystać. Czy ty będziesz w takim razie robił tą terapię genetyczną? Czy znalazłeś Tak. tego naukowca, który... Mam w planach. Akurat jak mieliśmy wywiad z George'em, to właśnie chyba w 2025 roku miało się rozpocząć właśnie badania kliniczne nad klotho, terapii genowej. To jest oczywiście pierwsza faza. Natomiast tak, bardzo bym chciał to zrobić. I klotho chyba jest moje pierwsze na liście. Wiele osób w Polsce dosyć sceptycznie podchodzi do długowieczności. Ja często rozmawiając z ludźmi spotykam się z tą opinią, że no przecież Michał, po co żyć długo? Przecież te ostatnie lata to jest samo cierpienie. Ty masz background marketingowy. Powiedz, jak przekonałbyś te osoby, że jednak warto grać w tą grę, w te longevity games? Zacznę od tego, że podobną rozmowę miałem z Peterem Diamandisem, którego zawsze lubiłem. Też mnie sporo zainspirował, jeśli chodzi o długowieczność. I właśnie z nim rozmawiałem, hej, kurczę, to nie jest proste. Przyznam szczerze, nawet odwiedziłem dobrych znajomych właśnie w San Francisco. Bardzo bogaci ludzie, mogą sobie pozwolić na wszystko. Rozmawiałem z nimi o longevity, a oni mówią, hej, my mamy takiego swojego naturopatę, on nam robi badania, my wszystko wiemy. Trochę się załamałem. Znaczy, nie to, że miałbym coś przeciwko naturopatom, ale longevity to nie jest naturopata, to jest the whole village. Ale poczułem, że musiałbym spędzić z nimi tydzień, żeby ich przekonać, żeby im opowiedzieć, co jest dostępne, co można zrobić, jak to jeść i tak dalej, więc no nie mam czasu, żeby z każdym spędzić tydzień. Tak. Więc się mega cieszę, że będzie ten film i myślę sobie, okej, będzie już film, będzie książka, to powiem, obejrzyj film. Tak. Też mam nadzieję, że będziesz miał fan podczas oglądania filmu, że to... Ja widziałem teaser i miałem fan, więc będzie to. Potem powiem, przeczytaj książkę. To też jest fan, bo jest jak Longevity Game, natomiast tytuł jest oczywiście taki sam jak filmu, czyli Live Beyond, czyli żyj więcej, tak jak ja to mówię. I wtedy możemy porozmawiać. Film, książka, porozmawiajmy. Mam nadzieję, że będę mógł każdego przekonać. Natomiast tak jak rozmawiałem z Peterem, on powiedział, hej, najważniejsze to jest to, żeby pokazać ludziom, że your future is bigger than your past. Czyli twoja przyszłość jest większa niż twoja przeszłość. Że większość ludzi, którzy powiedzmy, że kończą 35 lat, to jest już takie, to już jest półmetek. To już będzie coraz krócej i coraz trudniej.
to nie jest prawda. Tak naprawdę my już wiemy, jak wydłużyć nasze zdrowe życie o 20 czy 30 lat i to nie jest kwestia nauki, to jest kwestia implementacji teraz. Więc to jest jedna rzecz. A jeśli będziemy wspierali tą naukę i jej rozwój, to wtedy będziemy mogli dostać kolejne 20 lat. I kolejne 20 lat. I tak naprawdę w wieku 40, 50, 60, 80 lat będziemy mogli robić jeszcze wspanialsze rzeczy, niż robiliśmy kiedykolwiek wcześniej. Nasze doświadczenie będzie jeszcze większe, więc aging jest dobre pod tym kątem, że jednak uczymy się życia i możemy się nim jeszcze bardziej cieszyć. Tak, ja cieszę się życiem dużo bardziej niż jak miałem 15 czy 20 lat i wszystkim innym tego życzę. Więc to jest główna rzecz. Your future is bigger than your past. Druga rzecz to jest to, żeby ludziom pokazać, że to jest evidence-based, tak? Czyli, że to nie jest hej, będziesz robił to będziesz żył tyle dłużej, tak? I no jest mnóstwo takich samozwańczych lekarzy, ekspertów w social media, którzy mówią, jak dużo i lepiej żyć. Nie zawsze się to dobrze kończy. Więc tak, ja wybrałem, że gadam z najlepszymi naukowcami tego świata. Nawet nie jeździłem w ogóle na tak zwane biohackerskie conferences, tylko właśnie na konferencje naukowe, bo też na tych spędach biohackerskich myślę, że 80% rzeczy to jest placebo. Albo nawet mogą szkodzić. A na tych naukowych konferencjach to jednak to wszystko jest legit, to wszystko jest właściwe, więc to też trzeba pokazać ludziom, że to, co mówimy, to, co piszemy, to jest poparte nauką, więc też w mojej książce jest mnóstwo stron na samym końcu z przypisami, z jakich badań naukowych, który naukowiec i tak dalej. To jest bardzo ważne. A trzecia rzecz to jest w ogóle, żeby ludzie muszą się pokochać. Tak? To, o czym mówiłem na początku. I wtedy się wszystko zmienia. Przyznam szczerze, najbardziej byłem zaskoczony, że jak spotykałem się z nowymi ludźmi, akurat najbardziej to mnie uderzyło chyba, jak byłem na Formenterze. To jest taka mała wyspa koło Ibizy. Byli młodzi ludzie, którzy też zadawali mi mnóstwo pytań o długowieczność. Pytali się, ile chcesz żyć? Ja mówię, co najmniej 500 lat. 500 lat? Zwariowałeś? Życie jest przerażające. 80 lat to jest za dużo. Wręcz, nie wiem, czy czytałeś badania, ale chyba w Japonii, jak się spytasz młodych ludzi, ile chcą żyć, to powiedzą 65. Mimo że średnia życia jest 85. Jedna z najwyższych na świecie. Tak. Młodzi ludzie szczególnie są przerażeni długim życiem, bo nie chcą być starzy, nie chcą być nieudolni i tak dalej. Ale to nie chodzi o to, żeby być ledwo chodzącym staruszkiem w wieku 80 czy 100 lat, tylko żeby mieć 100 lat, wyglądać i czuć się jak 35-latek. I do tego dążymy. O tym jest prawdziwa długowieczność. Dlatego ja mówię, że Blue Zony to jest graceful aging. A prawdziwa długowieczność to jest 100, 120, Energia, strong, testosteron, energetic. Wspomniałeś Petera Diamandisa, więc przypomina mi się cały czas ta koncepcja longevity, escape velocity. Trochę też o nim mówiłeś może nie bezpośrednio, ale co ty myślisz o tym koncepcie? Rozmawiałeś z naukowcami, czy rzeczywiście dożyjemy tego momentu, w którym naukowcy będą dowozili tego odmładzania w ciągu 1 roku nam więcej niż tego czasu upływającego będzie w kalendarzu? Wierzę, że tak. I dlatego będziemy żyć te 500 lat, tak? Albo i więcej, tak. Wierzę, że tak, że do tego dojdziemy. Jeszcze nie jesteśmy tam dzisiaj, tak? Więc tak jak ja mówię, ludzie się mnie pytają, to już możliwe jest, żebyśmy żyli 500 lat? Mówię, nie. Dzisiaj to jeszcze nie jest możliwe. Tak? Dzisiaj to żyjmy super vibrant do 100 lat. Może do 120. Ale to jest dzisiaj. No ale po to mamy wspierać tych naukowców, żeby za 5 lat, żebym mógł powiedzieć, hej, dzisiaj już możemy żyć do 150. A za 20 lat, żeby powiedzieć, hej, dzisiaj już możemy żyć do 200. Tak? Więc iteracyjnie. To wszystko musi się rozwijać. Więc longevity escape velocity is going to happen. Dojdziemy do tego. I nawet Steve Horvath, tak? Czyli twórca pierwszego zegaru Horvath Clock. Bardzo poważny, szanowany naukowiec. Nawet jak się jego spytałem, hey, Steve, are we going to get there? On powiedział, I believe in the concept of longevity escape velocity, czyli wierzę w koncept tej, jak to przetłumaczyć na polski? No właśnie, chyba nie... Prędkości ucieczki w długowieczność. Prędkość ucieczki w długowieczność.
wierzę w koncept tego, bo to jest czysta matematyka. Tak? To się na pewno zdarzy. Pytanie jest kiedy? Czy to będzie za 5 lat, czy za 500 lat, czy za 1000 lat? Ale powiedział też, hej, wywiad był już 2 lata temu i powiedział wtedy już, że hej, teraz wydaje mi się, że to jest bardzo odległe. Ale może będzie tak samo jak z rozwojem sztucznej inteligencji, że 2 lata temu jakbyś mnie się spytał, czy dojdziemy do AI, bym ci powiedział absolutnie nie. A minęły 2 lata i nagle hej, to jest już tutaj. Więc powiedział, że może to samo wydarzy się z długowiecznością, że wydaje nam się, że to jest bardzo odległe, a może longevity escape velocity osiągniemy za 5 lat. I tutaj akurat David Sinclair, którego tutaj przywołałeś, jest takim bardzo ciekawym przypadkiem, bo w ogóle David Sinclair jest kochany przez masę ludzi, ale jest bardzo niekochany przez naukowców. Jest kontrowersyjny. Tak, że często mówi rzeczy, których nie do końca dowodzi, więc dlatego mówię, że ja uwielbiam George'a Churcha, bo on wszystko dowodzi, a David Sinclair czasem mówi, a potem się z tego wycofuje. Natomiast podczas jednej z konferencji, właśnie ta pierwsza konferencja w Irlandii, no i ktoś się go spytał, no to David, to ile chciałbyś żyć? On mówi, bardzo skromnie mówi, no tak jak mój tata, jak dożyje do 85, to będzie super, jak będzie 90 czy 100, to w ogóle już ekstra. Ja mówię, hej, David, 2 tygodnie temu słuchałem twojego podcastu właśnie z Peterem Diamandisem i mówiłeś, że longevity escape velocity już jest tutaj. I że tak naprawdę śmierć staje się opcjonalna. Więc czemu tak skromnie? Czemu mówisz, że 85 lat? Mówi, wiesz Marek, bo jest 2 Davidów. Jest David naukowiec i David dziecko. David naukowiec musi być poważny i dawać takie rzeczy, które są konserwatywne. A David dziecko chce żyć jak najdłużej. Więc to zależy z którym Davidem rozmawiasz. Całkiem nieźle wybrał z tego pytania. Ja nie jestem może aż tak optymistyczny jak David dziecko, więc myślę, że jeszcze nie jesteśmy tutaj, ale będziemy za chwilę. I tak naprawdę jak się spytałem George'a, już może starczy z tym George'em, ale właśnie też się go spytałem, hej, kiedy myślisz, że te Radical Life Extension Tools będą dostępne dla nas? On powiedział, dla ludzi, którzy zaczynają badania kliniczne w przyszłym roku, to możliwe, że to już będzie w przyszłym roku. Więc the future is closer than you think. Jak się mają podróże w kosmos do podróży do długowieczności? Jest bardzo dużo wspólnych elementów. Główną rzeczą jest to, że w kosmosie starzejemy się znacznie szybciej. Więc ogólnie środowisko kosmosu jest dobre do badania różnych przełomów związanych z nauką długowieczności. I nawet spotkaliśmy na swojej drodze Davida Furmana, który pracuje w Buck Institute i też wiedziałem, że on łączy longevity z kosmosem, więc też chciałem się z nim spotkać. I on pracuje nad czymś takim, co on nazywa time machine, czyli maszyną do podróży w czasie. I to jest tak naprawdę technologia wypracowana wspólnie z NASA, gdzie specjalne urządzenie, które ma taki free fall, które symuluje obniżoną grawitację i gdzie jak dasz tam komórki, to w ciągu 24 godzin możesz je postarzyć o 5 lat. On rozwinął tą technologię jeszcze i że może z twoich komórek wyprodukować tak zwane takie little brains, małe mózgi, małe wątroby, małe różne organy, wsadzić do tego i w ciągu 24 godzin postarzyć się o 5 lat i dzięki temu zbadać jakie choroby mogą do ciebie przyjść. Reakcja, czyli nie sama komórka, tylko już komórka, która imituje w pewien sposób organ. Dokładnie. I to jest niesamowite, więc mam nadzieję, że jak on to dopracuje, to że to będzie jedno z fajniejszych narzędzi dla naukowców. Więc to jest to. Druga rzecz, oczywiście, jeśli będziemy chcieli pojechać na inną planetę, to mam nadzieję, że się zdarzy i za te 200 lat może polecimy na inną planetę, a nie tylko na Księżyc, no to wiadomo, że te podróże będą trochę trwałe. Więc też z jednej strony musimy mieć dopracowane technologie hibernacji, co też jest, może być częścią longevity albo blisko tego. No ale też musimy sprawić, żebyśmy żyli dłużej, że będziemy lecieli te, nie wiem,
10-20 lat na inną planetę I nie chcemy i że nie będziemy się na niej. starzeli w tym czasie. Więc to takie łączenie. A inna rzecz, ja dlatego wybrałem, że najpierw długowieczność, a potem podróże w kosmos, bo no wiem, że możliwe, że za 10 czy za 15 lat będziemy sobie mogli komercyjnie polecieć na Księżyc. Fajnie. Na Marsa bym się nie wybierał, bo w sumie byłem na pustyniach w Jordanii i to wyglądało już Bardzo jak Mars. podobnie. Wystarczy. Body room. Tak. Natomiast jakbym mógł polecieć na inną planetę, to bardzo chętnie. Ale zdaję sobie sprawę, jestem realistą jednak, że to się nie wydarzy w ciągu najbliższych 100 lat, że będziemy potrzebowali na to trochę więcej czasu, więc muszę żyć dłużej, żeby tego wszystkiego doświadczyć. Mhm. Wspomniałeś o tym, że pracowałeś dla dużych marek, które produkują, sprzedają jedzenie przetworzone, tak? W zasadzie można powiedzieć, że jeden z największych wrogów długowieczności. Jak się masz teraz do tych swoich projektów? Przyznam szczerze, że teraz gdyby przyszła do mnie Coca-Cola czy inne tego typu marki i powiedziała, hej, damy ci $5 milionów rocznie, pracuj dla nas, to bym powiedział nie. Mhm. Tak, jak gdyby za żadne pieniądze bym się nie zgodził, chyba że zmieniliby swój produkt. Mhm. I przyznam szczerze, jak występuję na konferencjach, to też mówię, hej, jeśli pracujecie dla tych marek, to przestańcie. Mhm. Jak gdyby przejdźcie na dobrą stronę mocy i pracujcie dla tych marek, które jednak sprawiają poprawienie jakości naszego życia. Więc to jest moje podejście dzisiaj. Jak bycie tatą wpłynęło na twoje postrzeganie długowieczności i zdrowia? Czuję się, jakbym był od zawsze tatą. Natomiast kocham być z moim synem. Ta podróż była cudowna. Też najlepsze życzenia, które mieliśmy podczas podróży, bo pytaliśmy naukowców, czego by nam życzyli. To właśnie Liz Parrish, czyli ekspertka od terapii genetycznych, powiedziała, że życzę wam, żeby to była jedna podróż z wielu, żebyście ją odbyli jeszcze 100 razy. Więc kocham być z synem. I chciałbym, że jak wybierzemy się w taką podróż za 30, 50 czy za 100 lat, to, że będziemy się zachowywali, jakbyśmy byli niemalże rówieśnikami, którzy doświadczają tego w pełni, mogą uprawiać wszelkie sporty w tym samym czasie i tak dalej. I tego sobie i tobie życzę. Tyle. Marku, Live Beyond, książka. Najpierw książka, a potem film, tak? Kiedy możemy się spodziewać, powiedz? Tak, więc książka to jest maj. Film, zamknięte pokazy też się zaczną w maju, natomiast myślę, że publiczna premiera to będzie we wrześniu. I tutaj też chciałbym się odnieść do tytułu Live Beyond. Przyznam szczerze, że też jak rozmawiam z wydawnictwem tutaj w Polsce, to na początku myślałem, żeby zmienić tytuł na polski. Tłumaczyć? I zastanawiam się, jak to przetłumaczyć. Więc ogólnie po angielsku to jest Live Beyond, How to Win Your Longevity Game, czyli jak wygrać swoją grę w długowieczność. I przetłumaczyłem to na Żyj więcej. I mimo, że finalnie wydawca się zdecydował, nie, damy tytuł po polsku, żeby to też było spójne z filmem, a podtytuł będzie po polsku, to wybranie tej nazwy też coś we mnie otworzyło, bo jakby w pełni sobie dookreśliłem, co to znaczy to Live Beyond. I z jednej strony Live Beyond to znaczy oczywiście żyjmy więcej w znaczeniu więcej lat, ale z drugiej strony to Live Beyond to jest to, żebyśmy się nie poddawali temu programowaniu, które dostajemy od świata obecnego, że mamy żyć tyle a tyle, że to jest normalne, że w wieku 60 lat już nie możemy robić tego i tego i tego. Że to jest normalne, że mamy depresję, że to jest... Hej, możemy wszystko challenge'ować. Tak, jak gdyby to, że są jakieś zasady, które są od kilkuset lat, ale świat sprogresował przez ten czas, więc możemy to wszystko zmienić. Więc Live Beyond to też jest trochę takie przekraczanie granic. Ale najważniejszym elementem tego Live Beyond, czy Żyć więcej, to jest to, żeby w pełni cieszyć się życiem. Żeby każdą chwilą, że to jest też living in the presence, że to jest życie z purpose, że każdy dzień ma znaczenie. I mam nadzieję i wierzę, że to będzie wynikało z naszego filmu, gdzie zamiast dostać film dokumentalny, gdzie byłoby 100 gadających głów, oczywiście bardzo ciekawych, super naukowców, mają wspaniałe rzeczy do powiedzenia, ale myślę, że taki film może by obejrzało 1 000 000 osób, może 2 miliony osób.
A moim celem jest dotarcie do co najmniej 100 milionów osób. Tak naprawdę wierzę, że w zachodniej hemisferze możemy dotrzeć do 100 milionów, a że jeśli włączymy w to Chiny czy Indie, to możemy dotrzeć do kolejnych 200 czy do 300 milionów. Bo wierzę, że jeśli dotrzemy do tak wielkiej ilości ludzi, to rzeczywiście możemy zmieniać kulturę. Jak zaczniemy zmieniać kulturę na kulturę długowieczności, to wtedy też zmienią się instytucje, zmienią się rządy, zmieni się podejście do tego, całych społeczeństw. I to przyspieszy nam też badania nad długowiecznością, więc mam nadzieję, że będziemy żyli beyond i że jak najwięcej ludzi dołączy do tego ruchu i będzie to wspierać. Nie tylko tym, jak żyją, ale tym też, jak będą inspirowali swoich przyjaciół i innych. I tak jak ja określam siebie jako longevity advocate, czyli ambasador długowieczności, to wierzę, że ty też jesteś takim ambasadorem długowieczności, tak? I wierzę, że nie wiem, połowa ludzi, w ogóle to byłby super sukces, którzy przeczytają książkę, staną się tymi longevity advocates. Mam nadzieję, że duża część z tych 100 czy 200 milionów ludzi, którzy obejrzą film, staną się tymi longevity advocates, że to będzie, że będą się przez to definiowali, że jak powiedzą, że oglądają czy czytali książkę Live Beyond, to że to ich definiuje, że są odpowiednim typem osoby, tak, która właśnie dba o siebie, dba o swoje relacje, dba o swoją przyszłość, dba o swoje zdrowie, dba o rozwój nauki i tak dalej. Więc im więcej longevity advocates, tym lepiej. Proszę Państwa, Marek Piotrowski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ja trzymam serdecznie. kciuki, ten plan jest bardzo ambitny. Widzimy się na Elevate. Czekam na ten show na scenie z naukowcami z całego świata. Powiedz, jak do tego czasu możemy Cię śledzić? Bardzo dziękuję za rozmowę. Najbardziej jestem aktywny na LinkedInie, więc ktokolwiek ma ochotę, to chętnie się połączę. Im więcej ludzi z rodzimego kraju, tym lepiej, żeby to też pchało do przodu w Polsce. Dużo informacji o projekcie jest na stronie livebeyond.world. I tutaj też taka dygresja, że właśnie jak wybierałem domenę, to uznałem, że jeśli damy końcówkę .world, to że to też będzie dawało feeling, że to jest coś ponad nami. Że to jest bardziej movement niż coś komercyjnego, więc bardzo zapraszam. Oczywiście ta strona będzie się rozwijała, bo też chociażby z książki czy z filmu będą odnośniki do strony, aby to rozwijać. I też jest oczywiście profil na Instagramie Longevity Advocate, natomiast przyznam szczerze, że nie jestem fanem social mediów. Uważam, że robią bardzo dużo dla tego świata. Jeśli mógłbym je usunąć z życia nas wszystkich, to zostawiłbym LinkedIna i komunikatory i tyle. Szczególnie patrząc, jak one niszczą życie młodych ludzi. Natomiast jeśli mogę dać tam trochę bardziej pozytywnego kontentu, żeby to zmieniło ludzi życie na lepsze, to okej. Ale wolałbym, żeby tym się zajmowała agencja niż ja, bo mi szkoda na to trochę życia. Ale jeśli ktoś chce się połączyć na Instagramie, to oczywiście zapraszam. I tyle, więc niedługo mam nadzieję, że się zacznie takie craziness wokół tego wszystkiego. Najważniejsze dla mnie to, żeby zainspirować jak najwięcej ludzi. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć ten projekt, to ja bardzo chętnie potrzebuję każdego wsparcia, aby wesprzeć tą misję. Ja zdecydowałem się zainwestować wszystko, co miałem, żeby to zrealizować i wierzę, że to będzie miało super efekty dla nas wszystkich. Więc jeśli ktoś by chciał wesprzeć, super, chętnie przyjmę jakąkolwiek pomoc po to, żeby tą misję zwiększyć. I ja też jestem mega fanem partnerów, tak, że wspólnie możemy zbudować znacznie szybciej i znacznie więcej i mieć większy, dobry wpływ na świat. Synergia. Marku, ja myślę, że będzie można z Tobą porozmawiać na żywo 28-29 listopada w Warszawie. To brzmi jak świetny moment na to, żeby rzeczywiście zrobić ten networking i porozmawiać z potencjalnymi osobami, które chciałyby wesprzeć Live Beyond. Ja na pewno jestem osobą, która chciałaby to zrobić, więc będziemy gadać jeszcze o tym. Poruszyłeś dużo wątków, dygresje, te Chiny bardzo mnie zainteresowały, więc musimy wrócić też jeszcze kiedyś do rozmowy tutaj przed kamerą. Dzisiaj Ci dziękuję bardzo, a Was zapraszam do subskrybowania i lajkowania, bo będzie więcej takich gości jak Marek. Do zobaczenia.